Tą cudną torbę będziemy wykonywać ze sznurka w rozmiarze 9 mm. Ja będę wykorzystywała mój ulubiony sznurek, sznur by Mira, czyli sznurek od firmy Mira Druciarnia. Ten sznurek jest dostępny oczywiście bezpośrednio u producenta, jak również na stronie naszego sklepu zrobiłamsobie.pl. Jest do niego również potrzebne takie ogromne szydełko. Ja będę wykorzystywała tym razem szydełko w rozmiarze 12 mm. Można również szydełkować szydełkiem 15 mm. Zabieramy się do pracy. Rozpoczynamy od wykonania owalnego dna tej torebki. Dno będziemy wykonywać zwykłymi półsłupkami. Tutaj jeszcze nie wprowadzamy tego naszego ściegu jodełkowego. Rozpoczynamy od łańcuszka. Mam pętelkę początkową i robię teraz 10 oczek łańcuszka. To jest mój łańcuszek początkowy. I teraz wbijam szydełko w drugie oczko, licząc od łańcuszka. Tutaj. To jest pierwsze oczko, które pomijam. Wbijam się w to oczko i robię pierwszy półsłupek. I to będzie nasz zakręt. Na każdym z zakrętów będziemy wykonywać 3 półsłupki. Więc teraz już pamiętamy, że na tym zakręcie mamy 1 półsłupek już prawidłowo wykonany. Teraz podążamy tą prostą drogą, tworząc po 1 półsłupku w każdym kolejnym oczku. Wbijamy się w kolejne oczko, 1 półsłupek, następne oczko, drugi półsłupek i liczymy teraz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Na tej prostej drodze mam 8 półsłupków. Następnie będę robić również kolejny zakręt w tej końcowej pętli, dlatego ja jej nie zaciągnęłam tak maksymalnie. Za chwilę ją sobie poprawię, zamknę mocniej i w tej pętli, tutaj w tę dziurkę robię również 3 półsłupki. 1, 2, uważam, żeby mi tutaj się nie spruło, nie rozplątało i 3. Trzeci półsłupek w tym samym oczku. Teraz tą wolną końcówkę mocno zaciągam, żeby ładnie mi się tutaj ten otwór zamknął. Szydełko wraca na miejsce. Dzięki temu, że zrobiłyśmy tutaj 3 półsłupki, to robótka nam zakręciła na drugą stronę łańcuszka. I teraz znowu w 8 kolejnych oczkach, to 8 to jest ważna rzecz, przy drugim okrążeniu będzie nam łatwiej. Musimy pamiętać, że na tej prostej drodze mamy mieć dokładnie 8 półsłupków. Więc teraz wbijamy się w kolejne oczko, tutaj. To jest dokładnie oczko, które jest pod tymi skrzyżowanymi sznurkami. Pierwszy półsłupek, następne oczko, znowu zobaczcie, jest taki krzyż. Wbijamy się pod ten krzyż. Drugi półsłupek. Jak widzicie, te półsłupki po jednej, po drugiej stronie łańcuszka układają się dokładnie naprzeciwko siebie, więc jest to tutaj dosyć łatwo rozpoznać, tym bardziej właśnie przy tej grubości sznura. Dlatego sznurek 9 mm jest bardzo wdzięczny, jeżeli chodzi o osoby początkujące, bo wszystko bardzo dokładnie widać. Mamy 1, 2, następne oczko 3. Jak widzicie, ja sobie tutaj pod tymi oczkami tą końcówkę również podaję, żeby ona mi się już tutaj pięknie wplatała, żeby nie było z nią później żadnego kłopotu. 1, 2, 3, 4 półsłupek, 5 półsłupek, 6, 7 i 8. Nasze proste drogi są już przerobione i teraz dochodzimy do naszego zaokrąglenia. Zrobiłyśmy tutaj już 1 półsłupek.
więc jeszcze 2, żeby było symetrycznie względem drugiej strony. Pierwszy półsłupek w tym oczku, drugi półsłupek w tym oczku. I teraz tutaj, w tą pętlę nad tym pierwszym półsłupkiem, tak lekko na prawo, wykonujemy oczko ścisłe. Wbijamy się pod te 2 nitki, oczko ścisłe, zamykamy okrążenie. Przechodzimy do drugiego okrążenia. Rozpoczynamy to okrążenie od wykonania oczka łańcuszka. I teraz zasada będzie taka, że w oczkach na zaokrągleniu, czyli w tych 3 oczkach, tu, tu i tu, robimy po 2 półsłupki. Na tej prostej drodze 8 półsłupków, z tej strony znowu 2, 2, 2 i 8 półsłupków nawrót. Przechodzimy zatem tutaj od razu do tego pierwszego oczka i w nim robimy 2 półsłupki. Już mamy pierwszą parę wykonaną, jeszcze tutaj w tych 2 oczkach. Następnie w 8 kolejnych oczkach 1 półsłupek, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jesteśmy teraz na zaokrągleniu. W każdym z tych 3 oczek, nad każdym z 3 półsłupków wykonanych na zaokrągleniu robimy 2 półsłupki, czyli pierwszy półsłupek, wracam do tego samego oczka, drugi półsłupek, następne oczko, pierwszy półsłupek, wracam do tego samego oczka, drugi półsłupek i trzeci tak samo, pierwszy półsłupek i drugi półsłupek. Następnie w 8 kolejnych oczkach pojedyncze półsłupki. I teraz 2 półsłupki, 2 półsłupki, a to jest oczko, które już pomijamy. To jest oczko łańcuszka wykonane do góry, więc pomijamy tutaj tą formę taką jak układającą się w literę L i robimy oczko ścisłe w to oczko. Pierwszy półsłupek, wracam do tego samego oczka. Drugi półsłupek, następne oczko tak samo. Pierwszy półsłupek, drugi półsłupek, pomijam i oczko ścisłe. Tutaj dbamy o to, żeby nie robić zbyt szeroko tylko tego oczka ścisłego, tylko wszystkie pętle, które mamy połączyć, przytulamy do siebie i ładnie blisko łączymy. Mamy owalne dno naszej torby i teraz przechodzimy już do właściwego ściegu. Będziemy szydełkować jodełką. Ja wiem, że wiele z Was tą jodełkę próbowało sobie zrobić latem. Część z Was odpuściła, bo jednak uznała, że jest to zbyt trudne, ale ja Wam dzisiaj postaram się na przykładzie tego grubego sznura jodełkę wytłumaczyć jeszcze raz, tak, żeby każda z Was na pewno sobie z nią poradziła. Zaczynamy. Oczko łańcuszka do góry. Na razie będziemy wykonywać łatwiejszą stronę jodełki. To jest wykonane przez nas przed chwilą oczko ścisłe, a to będzie ostatnie oczko do przerobienia. Więc na to ostatnie oczko, tuż przed tym oczkiem ścisłym, którym zamknęłyśmy okrążenie, zakładam pierwszy znacznik, żeby później było mi łatwo rozpoznać, że w tym oczku robię ostatni półsłupek jodełkowy. Teraz będziemy wykonywać pierwsze okrążenie już właśnie tym naszym nowym jodełkowym ściegiem, ale ponieważ chcemy, żeby powstało ładne przejście, żeby był ładny kant i wyraźne przejście pomiędzy dnem torby a jej brzegami, to nie będziemy się wbijać teraz pod całe oczko,
tylko będziemy tutaj te oczka z tej strony, te nitki zostawiać. One nam właśnie stworzą taki ładny rand, a my będziemy tworzyć półsłupki tylko i wyłącznie pod tylną nitkę. A żeby ustabilizować to, żeby tutaj nam nie powstały takie nieestetyczne dziurki, które będą wyraźnie przy dnie widać, to do szydełka dokładamy również te tylne pętelki, które tutaj są. Będziemy tworzyć półsłupki jodełkowe pod jedną z nitek oczka, pod tylną nitkę, łapiąc jednocześnie tą tylną pętelkę. W pierwszym oczku, w którym już tutaj wbiłam szydełko, wykonuję jeden zwykły półsłupek. I na górę tego półsłupka, na to oczko, zakładam drugi znacznik, ponieważ to będzie oczko, w które będę wykonywała oczko ścisłe przy łączeniu okrążeń. Będzie mi łatwiej to rozpoznać. Żeby nie wbić się tutaj gdzieś w oczko łańcuszka, czy nie przerabiać tego ostatniego oczka, zawsze sobie te dwa znaczniki będę zakładać, będzie mi łatwiej Wam pokazać. Teraz po pierwszym takim prostym, zwykłym półsłupku już przechodzimy do półsłupka jodełkowego, który polega tylko i wyłącznie na tym, że łapiemy lewą nóżkę. Półsłupek składa się tutaj z prawej, z lewej nóżki, układają się one w taką literkę V. Wbijamy szydełko najpierw, zanim wbijemy się w kolejne oczko, pod lewą nóżkę półsłupka zrobionego przed chwilą i teraz dopiero wbijamy się w oczko. Tak jak wspomniałam, teraz będziemy tworzyć pod tylną pętelkę i pod pętlę, która jest tutaj pod spodem. Wbijamy się pod spód, przeciągamy. Mamy teraz 3 pętelki na szydełku, to nas wyróżnia od zwykłego półsłupka. Pobieramy, przerabiamy. Przechodzę do następnego oczka i jeszcze raz spokojnie pokazuję Wam, w jaki sposób tworzymy te półsłupki jodełkowe. Zaczepiamy szydełkiem lewą nóżkę półsłupka wykonanego przed chwilą i teraz dopiero wbijamy się w oczko, w które mamy przerabiać półsłupki. Pobieramy nitkę, wyciągamy ją porządnie do góry, pobieramy i przeciągamy. I w ten sposób tworzymy tutaj kolejne półsłupki ze złapaniem nóżki półsłupka zrobionego chwilę wcześniej. Na razie przerabiamy do końca, żeby przećwiczyć, kto robi ściek jodełkowy pierwszy raz, żeby przećwiczyć tutaj wykonywanie tych jodełkowych półsłupków. To jest nasza łatwiejsza strona jodełki. Za chwilę jeszcze troszeczkę bardziej skomplikujemy sprawę, ale na pewno sobie poradzicie. Mam nadzieję, że każda z Was już tą prawą stronę jodełki przećwiczyła. Tutaj zobaczcie, będzie nasze pierwsze okrążenie, już całkiem ładnie wygląda. Teraz jeszcze jedna rzecz. Kiedy będziemy wykonywać te półsłupki jodełkowe na prawej stronie, powiedzmy tak ją nazwijmy roboczo, czyli na tej stronie co teraz, to będziemy dodawać dodatkowe oczka na brzegach. Tu i tu. I zaczynamy to robić już od pierwszego okrążenia. Chodzi o to, żeby ściany nie budowały się równo do góry, tylko żeby nam się rozchodziły w trapez. Więc musimy dodawać oczka. Dla ułatwienia nie będziemy dodawać oczek, robiąc tą drugą stronę jodełki, tą trudniejszą, żeby jeszcze bardziej Wam nie skomplikować. Robimy tylko po tej stronie, którą wykonujemy teraz. A w którym oczku, czy w tym, czy w tym, czy w tym, to już zależy od Was. Zawsze staramy się wykonać te podwójne półsłupki na najbardziej tutaj brzegowym oczku, żeby później przy trzymaniu torby było to po prostu jak najmniej widoczne. Przejdę do takiego najbardziej zewnętrznego oczka według mnie. To będzie to oczko i robię pierwszy
I po prostu zaczepiam nóżkę tak jak zawsze, ale zamiast przejść do następnego oczka, to wracam do tego samego oczka i robię drugi taki sam półsłupek jodełkowy. I teraz zobaczcie, tutaj mamy zamiast jednej nitki dwie. I już to nam troszeczkę rozszerza robótkę. Następnie łapię, jak zwykle, lewą nóżkę tego półsłupka drugiego z tej pary i przechodzę śmiało dalej naokoło. Zrobię teraz tą prostą drogę i spotkamy się w tym miejscu. Tutaj również na zakończeniu, zanim zrobimy ostatnie tutaj oczka, musimy wprowadzić ten dodatkowy półsłupek. Jesteśmy blisko łączenia okrążenia. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby te podwójne półsłupki wykonać w ostatnim oczku oznaczonym znacznikiem. Zobaczcie, ten znacznik się przydaje, bo tutaj to nam się wszystko porozciągało. Trudno by było ocenić, w którym oczku mamy zrobić właśnie ostatnie te nasze półsłupki. Zatem ja ściągam znacznik i pamiętam, żeby w tym oczku zrobić 2. Pierwszy, wracam do tego samego oczka i drugi. I teraz, korzystając z tego półsłupka, oznaczonego oczka, w które mam zrobić oczko ścisłe, ściągam znacznik, zakładam go w kolejne oczko na lewo, a w to oczko, które było przed chwilą oznaczone, wykonuję łączenie okrążenia, czyli oczko ścisłe. Ale również robię to, zaczepiając szydełkiem o lewą nóżkę tutaj tego półsłupka. Wbijam się pod oczko. Tutaj już tą tylną pętelkę pomijam, pod samo oczko się wbijam, pobieram, przeciągam przez wszystko, robię oczko ścisłe i okrążenie mamy połączone. Wykonujemy jedno oczko łańcuszka, obracamy robótkę. I teraz skupiamy całą swoją uwagę, ponieważ to jest troszeczkę trudniejsza strona. Zanim się wbijemy w oczko, muszę Wam tutaj powiedzieć, że nie będziemy się teraz wbijać pod oczka od tej naszej tutaj strony, do której jesteśmy przyzwyczajeni, tylko będziemy się wbijać od tyłu. To jest nasze oczko łańcuszka, więc tutaj nic nie wykonujemy. Wbijamy się, zobaczcie, nitka z kłębka jest z tyłu. Tak ją przytrzymujemy, nie tutaj z przodu, tylko tutaj z tyłu. I teraz wbijamy szydełko pod pierwsze właściwe oczko, bo to jest oczko łańcuszka. Wbijamy się pod to oczko i również od razu pod pętelkę, która jest z tyłu, czyli wbijamy się pod 3 pętle tak naprawdę. I teraz wykonujemy narzut nitki na szydełko. Ja to robię w ten sposób, że prowadzę sobie tą lewą ręką. Nie manewruję szydełkiem, tylko lewą ręką. Od lewej na prawo owijam szydełko sznurkiem. Przeciągam z powrotem ten sznurek. Przy pomocy haczyka na szydełku przeciągam na drugą stronę. Mam teraz 2 pętelki na szydełku. Ten sznurek wychodzi tutaj od wewnętrznej strony torebki. Pobieram go i przerabiam. I w taki sposób będziemy budować drugą stronę naszej jodełki. To jest pierwszy półsłupek wykonany, więc na to oczko wykonane przed chwilą też zakładam znacznik, żeby pamiętać, że to będzie miejsce, w które będę robiła oczko ścisłe po zakończeniu okrążenia. Przechodzimy do kolejnego oczka. Podobnie jak w prawej stronie jodełki, pierwszy półsłupek jest zwykły, czyli bez pobrania nóżki półsłupka zrobionego przed chwilą, ponieważ nie mamy żadnego półsłupka zrobionego przed chwilą. Teraz zrobiłyśmy już pierwszy półsłupek, więc powracamy do tej zasady, że zanim się wbijemy w oczko, pobieramy nóżkę półsłupka zrobionego przed chwilą. Czyli zanim się wbijemy w oczko, wbijamy szydełko pod tą nitkę, pod tą ukośną nitkę.
I teraz dopiero wbijamy się znowu od zewnętrznej strony pod oczko i również od razu pod pętelkę, która jest z tyłu. Przeciągam sobie szydełko troszeczkę dalej i znowu sznurek z lewej na prawą, owijam szydełko, przeciągam pod spodem. I teraz mam 3 pętelki na szydełku. Z racji tego, że złapałam tą nóżkę, przed chwilą nie było złapania nóżki, więc były tylko 2 pętelki, teraz są 3. Pobieram, przeciągam przez wszystkie 3. Tak to wygląda na razie. Zdaję sobie sprawę, że to jest troszeczkę skomplikowane, dlatego tutaj przy tej stronie jodełki nie dorabiamy na bokach oczek. Dorabiajmy tylko po tej stronie, która jest łatwiejsza. I znowu patrzymy, gdzie ta nasza nóżka. To jest ta nitka taka najbardziej tutaj wystająca, właśnie ta skośna. Zakładamy szydełko na tą nitkę, wbijamy się pod kolejne oczka, pod oczko i pod pętelkę. Owijamy sznurek, przeciągamy pod spodem, wyciągamy, 3 pętle na szydełku, pobieramy, przeciągamy przez wszystkie 3. I tak dalej, naokoło, bez żadnego dobierania. Znowu pobieramy nitkę, wbijamy się pod oczko, owijamy sznurek, przeciągamy, raz, 2, 3, pobieramy, przeciągamy przez wszystkie 3. W ten sposób tworzymy całe okrążenie. Jak troszeczkę to poćwiczycie, to zobaczycie, że to wcale nie jest aż takie trudne, chociaż ja sobie zdaję sprawę, jakie to skomplikowane wydaje się na początku. Odwrócę teraz, żeby pokazać Wam efekt, który tutaj się tworzy. Po tej stronie mamy kreseczki ułożone z prawej na lewą, a tutaj w drugą stronę. I to będzie całe piękno właśnie tego ściegu. To są te nasze nóżki, które pobieramy. Dzięki temu, że je pobieramy, to one idą jeszcze bardziej na prawą stronę i dzięki temu właśnie te oczka się przesuwają i tak ładnie wyglądają. Robimy naokoło. Powolutku, każdy, kto robi pierwszy raz, powoli musi się oswoić z tym ściegiem i go przećwiczyć. Na zaokrągleniu tutaj nic nie robimy innego, aż do miejsca ze znacznikiem. Powolutku dziergamy i spotkamy się tutaj. Zbliżam się powolutku do końca okrążenia. Zobaczcie, jak wygląda to zakończenie. Myślę, że dobrze jest sobie rzeczywiście na początek każdego okrążenia te 2 znaczniki zakładać, bo tutaj jakaś taka skomplikowana rzecz nam się tworzy i naprawdę mogłoby być trudno rozpoznać miejsce, w które mamy zrobić oczka ścisłe i miejsce, w które mamy zrobić które oczko mamy ostatnie do przerobienia. To jest moje przedostatnie oczko. Ściągam znacznik. I teraz wykonujemy oczko ścisłe. Tutaj jest, widzicie, oznaczone to oczko. I tak samo jak do tej pory łapiemy tą poprzeczną nóżkę naszego półsłupka. Tutaj znacznik ściągam i zakładam go obok, w jedno oczko na lewo. I też tworząc oczko ścisłe, wbijam się od spodu w to oczko, które miało znacznik.
zakładam, tak jakbym owijała przy zwykłym ściegu, ale przeciągam przez wszystko, co na szydełku, czyli tu przez oczko i od razu przez te 2 oczka, które mam na szydełku również. W ten sposób wykonujemy zamknięcie. Następnie oczko łańcuszka obracamy robótkę. Tutaj wszystko sobie ładnie poprawiamy. Obracamy robótkę i przechodzimy teraz na tą łatwiejszą stronę. Znacznik został przełożony, więc to będzie nasze ostatnie oczko do przerobienia prawej strony jodełki. A teraz założymy znacznik. Po wykonaniu w tym pierwszym oczku, to jest nasze oczko łańcuszka zrobione na obrót. To jest pierwsze oczko do przerobienia. Wbijamy się w to oczko i nie tylko pod samo oczko, ale również znowu pod pętelkę, która jest z tyłu. Jak widzicie tutaj zaraz za oczkiem jest ta dodatkowa nitka. I zarówno po lewej, jak i po prawej stronie jodełki wbijamy się dodatkowo pod tą nitkę. Tworzymy pierwszy zwykły półsłupek, bo nie mamy nóżki pierwszego półsłupka, żeby ją złapać. I teraz na to oczko, zrobione przed chwilą, również zakładamy znacznik. Będziemy wiedziały, że w to oczko będziemy robić oczko ścisłe. I teraz łatwiejsza strona, czyli pobieramy nóżkę, wbijamy się w kolejne oczko, nie tylko pod oczko, ale również pod pętlę, która jest z tyłu i przerabiamy półsłupki. Znowu nóżka, kolejne oczko, jak również pętelka z tyłu i przerabiamy. Jesteśmy po tej stronie jodełki, w której na brzegach pamiętamy o dodawaniu dodatkowych tych półsłupków, powiedzmy, jodełkowych. Więc jak dojdziemy tutaj na zaokrąglenie, w tym najbardziej zewnętrznym oczku, robimy 2. I tak samo jak tutaj zakończymy, to też zanim będziemy zamykać okrążenie, robimy 2. Nóżka, oczko przerabiamy. Nóżka, oczko, pamiętamy, żeby pobierać również pętlę z tyłu i przerabiamy. Teraz mogę tutaj już troszeczkę wszystko poprawić i Wam troszeczkę pokażę, jak to będzie wyglądało. Myślę, że naprawdę będzie się prezentowało super. Przechodzimy dalej na pierwsze zaokrąglenie. Szukamy najbardziej zewnętrznego oczka i w nim robimy 2 półsłupki. Tu będzie moje oczko. Raz. Nóżka, wracam do tego samego oczka i 2. O tylnych pętelkach też nie zapominajcie, nie wbijamy się pod samo oczko, tylko również pod tą pętlę z tyłu i przerabiamy do końca okrążenie. Aż do miejsca, w którym wygodnie założyłyśmy znacznik, więc nie musimy teraz aż tak bardzo się tutaj skupiać i zastanawiać, w które miejsce będziemy łączyć okrążenie, bo już przy końcu będziemy wiedziały. Dokończę to okrążenie, spotkamy się w tym miejscu. Mam oczko według mnie tutaj najbardziej zewnętrzne i w nim robię 2 półsłupki, żeby ładnie nam się zaczęło wszystko rozszerzać. Drugi i teraz mam miejsce ze znacznikiem, który zdejmuję, przerabiam ostatnie oczko. I teraz będę wykonywała oczko ścisłe, łapię nóżkę półsłupka, znacznik, gdzie miało być oczko ścisłe, ściągam i jak zawsze o 1 w lewo przesuwam, zakładam od razu, a teraz wbijam się pod to oczko, które mam wykonać oczko ścisłe. Pobieram sznurek, przeciągam przez wszystko, co na szydełku. Układam całość, żeby jak najestetyczniej to wyglądało, żeby jak najmniej łączenie okrążeń było widoczne.
Tutaj już wiem, mam znacznik założony, to będzie moje ostatnie oczko do przerobienia. A w które miejsce będę wykonywała oczko ścisłe, to oczywiście dowiem się za chwilę. Oczko łańcuszka, obrót. Wracamy teraz na tę troszeczkę trudniejszą stronę. Tu jest oczko łańcuszka, więc to pomijamy. Wbijamy się od spodu pod kolejne oczko i znowu pod pętelkę, która jest pod spodem. Nawijamy sznurek, przeciągamy. Coś mi się tam plącze. O, teraz w porządku. Pobieram, przerabiam i to będzie moje oczko, w które będę robić oczko ścisłe. Myślę, że zasadę zakładania tych znaczników już rozumiecie. A ja teraz przerabiam, już znowu łapiąc pętlę, wbijam się pod następne oczko i pod pętelkę tylną, narzucam nitkę, sznurek na szydełko, przeciągam, pobieram, przerabiam przez 3 i znowu pod pętelkę szydełko, wbijam się pod kolejne oczko, przerzucam na drugą stronę, pobieram, przeciągam przez 3. Jestem po tej stronie, której tutaj nic nie dodaję na brzegach, tylko robię pełne okrążenie właśnie, żeby te poprzeczne kreski układały mi się w drugą stronę. Kontynuuję całe to okrążenie. Spotkamy się jeszcze raz, ostatni raz na zamknięciu okrążenia, a później każda z nas będzie wykonywała już tyle rzędów do góry, ile tylko chcecie, żeby osiągnąć wysokość torby, która Was satysfakcjonuje. Jesteśmy już prawie w miejscu łączenia. To mamy przedostatnie oczko. Oczko ze znacznikiem, znacznik ściągamy. Ostatnie oczko przerobione. Teraz miejsce ze znacznikiem, w które mamy zrobić oczko ścisłe. Ściągam znacznik, przesuwam o jedno oczko w lewo, zakładam pętlę z tyłu na szydełko i wbijam się pod to oczko, w które mam zrobić oczko ścisłe. To jest zawsze takie tutaj bardzo ciasne miejsce, trudno się jest w nie wbić, ale to się wszystko uda. Owijam sznurkiem, przeciągam pod oczkiem i od razu pod wszystkimi oczkami, które są na szydełku. Okrążenie zamknięte, oczko łańcuszka. Obracamy robótkę i przechodzimy na łatwiejszą stronę. W pierwszym oczku robimy półsłupek i wiemy, że to jest pierwsze nasze przerobione oczko, więc zakładamy z powrotem znacznik. To będzie miejsce w kolejnym okrążeniu zrobienia oczka ścisłego. Mam nadzieję, że troszeczkę Wam się to rozjaśniło, że każda z Was ten koszyk będzie umiała sama zrobić. Teraz przechodzimy na tą prawą stronę jodełki, czyli tą łatwiejszą. Zatem pamiętamy, że na tej stronie i na tej stronie robimy po 2 oczka w jednym oczku, żeby dodać, żeby nam się piękny trapez robił. Łączymy okrążenia, później lewa strona, prawa, lewa i tak dalej, aż Wam się skończy sznurek albo aż uznacie, że Wasza torba ma już wystarczającą wielkość. Spotkamy się za jakiś czas. Mam nadzieję, że udało mi się to Wam wyjaśnić tak, że każdy sobie z tą torbą, koszykiem wykonaną ściegiem jodełkowym świetnie poradzi. Mój koszyk jest już gotowy. Trochę ciężko mu się zmieścić w kadrze, ale za chwilę go Wam pokażę w pełnej krasie. Pora teraz już, zamknięte ostatnie okrążenie, pora przyciąć sznurek, przeciągnąć go na wewnętrzną część, na wewnętrzną stronę. Tutaj ja sobie go zaciągam tak, żeby pod oczkiem, na przykład tutaj,
przeciągnąć go na stronę środkową, dzięki czemu jeszcze lepiej mi się to okrążenie tutaj ostatnie zamknie. I oczywiście przy pomocy troszeczkę mniejszego szydełka tutaj będę go sobie pod oczkami wrabiać tak, żeby był jak najmniej widoczny. Te torby, koszyki najlepiej wyglądają, niezależnie czy są zrobione z takiego sznurka, czy tym ściegiem, czy innym, z uchwytami. Można oczywiście przymocować również pasek, ale ja sobie przygotowałam uchwyty. To są uchwyty takie troszeczkę grubsze, one mają 21 mm szerokości i są też dostępne na stronie naszego sklepu. I już Wam pokazuję, jakie to jest łatwe, ponieważ te uchwyty są na takich skręcanych nitach. Tutaj jest śrubeczka, więc po prostu w miejscu pasującym, na przykład tutaj ja sobie, może troszeczkę szerzej będzie ładniej wyglądało, przekładam, zakładam śrubkę od drugiej strony, przełożyłam pod oczkami, od drugiej strony zakładam śrubkę i przy użyciu ciężkiego sprzętu pod postacią wkrętarki albo zwykłego śrubokrętu po prostu skręcam to razem, następnie przymocowuję w ten sam sposób po drugiej stronie. Myślę, że z tym to sobie każdy poradzi. Jak będziecie miały kłopot, to jakiegoś mężczyznę domowego poprosicie o pomoc. Ja przymocuję i wtedy już Wam pokażę efekt końcowy. Mój jodełkowy koszyk prezentuje się tak. Ja jestem bardzo zadowolona z efektu. Myślę, że w takim wydaniu torebka sznurkowa idealnie sprawdzi się na jesień. Wcale to nie muszą być tylko i wyłącznie torebki na lato. Zapięta na tych fajnych uchwytach z ekoskóry, myślę, że naprawdę prezentuje się fantastycznie. Jestem bardzo ciekawa, jakich kolorów sznurka użyjecie, jakie torebki z tego powstaną, dlatego jak zawsze czekam na zdjęcia Waszych robótek robionych na podstawie moich tutoriali. Możecie je podsyłać czy to na Instagramie, czy na Facebooku. Mnie jest zawsze przeogromnie miło takie zdjęcia od Was dostawać. Dziękuję Wam serdecznie za to dzisiejsze wspólne torebkowe dzierganie i mam nadzieję, że zobaczymy się wkrótce w kolejnym filmie.